Ma 172 lata i wciąż trzyma się świetnie. Zwiedziła pół świata, choć nigdy nie opuściła swojej tatrzańskiej wioski. Mimo że jej imię kojarzy się z damską bielizną, nie przeszkodziło jej to w rozsławieniu polskiej opery na wieki. Kto jest bohaterem dzisiejszego odcinka? O sukcesie Halki można mówić godzinami. A że chcemy, byście wytrzymali z nami do końca odcinka, skrócimy ten czas do kilkunastu minut. Dlaczego więc pamiętamy ją jako biedną dziewczynę? Historia w libretcie tej opery jest dość prosta i dość skomplikowana zarazem, jak to w Miłosnym Trójkącie. Ona kocha jego, on jej nie, ale ją kocha inny, którego ona z kolei nie kocha. Niezła drama. No dobra, po kolei. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy gośćmi na eleganckich zaręczynach Zofii i Janusza w rezydencji Stolnika. Wszyscy się bawią, cieszą, a tu raptem wbiega niechlujnie wyglądająca góralka ze wsi, Halka, i twierdzi, że spodziewa się dziecka z przyszłym panem młodym. Brzmi jak duży problem. Dalej jest jeszcze gorzej. Skąd tu przybyła mimo mej woli? To piekło ją chyba gnało. Dziewczyna długo łudzi się, że dobrze sytuowany Janusz porzuci swoje dostatnie życie, aby z nią być. Ten absurdalny pomysł stara się wybić Halce z głowy Jątek, przyjaciel z dzieciństwa, zakochany w niej po uszy i odrzucony. Bezskutecznie. Dziewczyna popada w coraz większe szaleństwo, ponieważ wyśniony Janusz nie przybywa. Bierze zaś ślub z Zofią, a Jątek, jak to rozgoryczony mężczyzna po odrzuceniu przez kobietę, zaczyna nienawidzić Halki. Na domiar złego góralka straciła dziecko. Skąd to dziecko? A na koniec popełnia samobójstwo, bynajmniej nie w hollywoodzki sposób. Postanawia się utopić. Historia tragiczna, ale może dlatego trzymająca w napięciu. Złośliwi mówią, że gdyby już w pierwszym akcie Stolnik dał Halce krowę w ramach rekompensaty, nie byłoby problemu. Ale problemem miłosnym opera stoi, a w Halce, jak widać, dokładnie także klasowym. Moniuszko skomponował muzykę, rozdzielając właśnie te dwie różne warstwy społeczne. Górali, których śpiew jest prosty i szczery, oraz arystokrację, której muzykę cechuje pompatyczność. A że rzecz dzieje się w polskich górach, musi być po polsku. Niechaj żyje pana młoda, przy zaręczyn tych poprzednie. Narodowy styl zaznaczył polonezem, mazurem. Ten utwór w czasach PRL-u puszczano nawet w telewizji o północy w Nowy Rok. Oraz tańcami góralskimi.
I tutaj mała ciekawostka. Moniuszko w górach nigdy nie był. Więc skąd wiedział, jak brzmią góralskie melodie? Zostawcie swoje propozycje w komentarzach pod filmem. Co więcej, Halka powstała, kiedy Polski nie było na mapie, dlatego tak ważne było umieszczanie narodowych tańców i lokalnego folkloru w ówczesnych dziełach muzycznych. Zacnego domu zdrowie! A tak poza tym Moniuszko zasłynął ze swojej wielodzietności. Wraz z żoną Aleksandrą doczekali się 10 dzieci. Niezłe 500+. Jednakże najbardziej znanym jego dzieckiem pozostaje 11. Halka, bo to właśnie od prapremiery tej opery w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1858 roku rozpoczęła się prawdziwa kariera Moniuszki jako kompozytora. Można powiedzieć, że zyskał taki szacunek w polskim świecie kulturalnym jak w dzisiejszych czasach chociażby Andrzej Wajda. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. Finalna wersja opery dojrzewała 10 lat. Sukces premiery był natychmiastowy i oszałamiający. Po opadnięciu kurtyny bardzo długo nie milkły brawa. Jak policzono, Moniuszkę do ukłonów wywoływano 6-krotnie, a parę głównych bohaterów, Halkę i Jątka, aż 14 razy. W swoje szczęście nie mógł uwierzyć nawet Moniuszko. Dziś Halka jest tak popularna, że mogłaby zyskać status diamentowej płyty, a singlem ją promującym mogłaby zostać aria Jątka. Szumią jodły. Umią jodły na gór szczycie, szumią sobie w dal. I młodemu smutnym życiem, gdy ma w sercu żal. Innych ludzi do nikogo nie nada ciebie niebawem. Oj, Halina, oj, jedyna dziewczyno moja. Dziewczyno Sława opery wykroczyła poza Polskę. Na niemieckich scenach na przykład pierwsze 2 duże wystawienia Halki odbyły się w latach 1934-1939, czyli tuż przed inwazją na Polskę. Przypadek? Opowiadać o Halce, nie wspominając Marii Fountain, to tak jakby mówić o Wielkiej Brytanii, nie uwzględniając Elżbiety II. O pani Marii Fountain nie będę mówić w tej chwili dużo. Jeśli ktoś na tej sali nie zna Marii Fountain, to pomylił salę. Skoro ojcem Halki był Moniuszko, Fountain można by nazwać jej matką, która wypromowała operę na całym świecie. Ale najpierw sama często wykonywała tytułową partię. O serce gdzie? Ej, Jaśko gdzie? Łzy te wody, te krwawe łzy, nie puszczę się, odwołaj Jaśka.
Halka zaśpiewała na wszystkich scenach operowych w Polsce, a także w Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Chicago, Hawanie, Helsinkach, Kijowie, Moskwie, Nowym Jorku, Ottawie, Pittsburghu, Saarbrücken i Toronto. No niezłe tournée. To właśnie dzięki Marii Fołtyn Halka była najczęściej graną polską operą za granicą. Szalona kobieta, w której życiu sztuka odgrywa pierwszorzędną rolę. Sztuka w jej życiu wyeliminowała wszystkie inne konkurencje. Wyreżyserowała spektakl w Turcji, na Kubie, w Meksyku, w Brazylii, Rosji i Japonii. I tak wprowadziła Moniuszkę na światowe sceny niczym Magda Gessler rewolucję w polskiej gastronomii. Dzięki jej staraniom partię Jątka zaśpiewali po polsku obcokrajowcy, a rolę Halki po hiszpańsku latynoskie sopranistki. Spektakle zawsze kończyły się aplauzem, nieważne czy azjatyccy artyści nosili stroje góralskie, kierpce i ciupagi, czy latynosi tańczyli mazura. Okazało się, że polski dramat o miłości i barierach sprawdza się pod każdą szerokością geograficzną. Ale to nie koniec międzynarodowych przygód góralki. Halkę usłyszeliśmy niedawno również po włosku, wykonywaną na instrumentach historycznych. Zabrzmiała tak, jak chciał ją usłyszeć kompozytor. Skoro więc opera była tyle razy, na tyle sposobów i w tylu miejscach wystawiana, czy można o niej powiedzieć coś nowego? Można. Dowodem na to jest ostatnia produkcja Mariusza Trelińskiego, która miała swoją premierę w Theater an der Wien. Wiedeńska publiczność pokochała współczesną inscenizację, która zakończyła się kilkunastominutową owacją na stojąco, zupełnie jak ponad 150 lat wcześniej na prapremierze. Polacy zdobyli Wiedeń, tym razem bez pomocy Sobieskiego, a krytyka rozpisywała się, że Treliński obudził stuletnią operę do życia. Tym razem bez kierpców i ciupak, za to w filmowym klimacie opera wygląda mega współcześnie, co ostatecznie potwierdził jej sukces na scenie Opery Narodowej, na której stoję. Jeśli podobał Wam się odcinek o prostej dziewczynie z Tatr, która stała się światową gwiazdą opery, dajcie łapkę w górę. Jak zwykle zachęcamy Was do komentowania i subskrybowania kanału Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz śledzenia nas na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia!